Tak wygląda uwędzona kiełbasa schabowa. Naprawdę przepis rewelacyjny. Będzie kiełbasa z samego schabu. Nie dokładamy tu żadnego innego mięsa, tylko fajny, chudziutki schabik. Ja tutaj będę miał około 5 kg mięsa. Tak wam mówię, same schaby. Fajnie jest kupić takie też troszeczkę ze 2-3, takie troszeczkę przerośnięte. Te przerośnięte niższe jakieś, widzicie? One dadzą dodatkowy taki smak, bo musicie wiedzieć, że tłuszcz nie jest klejem kiełbasy, a przewodnikiem smaku. To jest najlepsza nasza kiełbasa, jaką dotychczas zrobiliśmy. Tą mizdrę, czyli tą skórę, zetniemy i zmielimy na sitku. Razem, tak jak mówiłem, z tymi warkoczami. Ten warkocz da dodatkowy klej tej kiełbasie. A schab pokrojony w kostkę. Tutaj mamy taki niższy schab. Takiego naprawdę nie szkoda jest pokroić na kiełbasę, skroić. Dalej, tak jak wam mówię, odkrajamy zawsze ten warkocz. On pójdzie do maszynki do zmielenia. Ten schabik, zobaczcie, taki niższy, kroję w paski albo od razu w takie kostki. Ten tłuszczyk możecie sobie odkroić do zmielenia. A takie czyściutkie mięso przez kawałeczek tego tłuszczu, kawałki kroję w kosteczkę. Jest bardzo ważne, żeby ta kostka nie była aż taka bardzo gruba i była pokrojona tak bardziej po skosie. Nie mogą być takie kostki kwadratowe. One tak się fajnie muszą, jak to się mówi, klinować w kiełbasie. Fajnie, jak one są tak właśnie po skosie. Wiesz, że to są takie kosteczki i różne wielkości. Takie kosteczki, zobaczcie, w kiełbasie będą wyglądały naprawdę wspaniale. Kroję dalej. I kolejne. Gdzie szybko to idzie. Tłuszczyk do zmielenia. A to taka fajna, gruba kostka. Jeśli będziecie dawali taką kiełbasę schabową w grube jelita, czyli w osłonki, to te kosteczki mogą być takie grubsze. Jeśli będziecie dawali naturalne, tak jak ja, czyli tam rozmiar 28-30, dobrze jest te kosteczki troszeczkę mniejsze. No bo dziwnie taka kocha duża będzie wyglądała w takim cienkim jelicie. Tych kosteczek pokrojonych, czyli tak nierówną kostkę, czyli jest około 2,5 kg. Kiełbasy łącznie będzie 5 kg, tak jak wam mówiłem. Teraz tu mam pozostałości po tych wszystkich schabach. Zobaczcie, tu jest typowo taki warkocz odkrojony i tłuściejsze, i chudsze. Teraz to wszystko pomielimy na sitku 8 mm. Tutaj, tak wam wcześniej mówiłem, mam 2,5 kg zmielonych warkoczy, tego tłuszczu mizdry na oczku 8 mm. Tu sobie zrobię troszeczkę miejsca
boczny na bok, na drugie mięso. Tutaj macie kolejne 2,5 kg takiej typowo kosteczki pociętej z pierwszego gatunku. Nie chcę pokazywać wam, bo już wcześniej widzieliście. Czyli mam pół na pół, 50% mięsa takiego kostkowanego, krojonego ręcznie. Druga połowa to jest mięso mielone na 8. Teraz dajemy przyprawy. Na 5 kg mięsa na każdy kilogram daję 15 g soli, czyli łącznie 80 g soli, najzwyklejszą sól, pół na pół z peklosolą. Teraz czas na pieprz czarny mielony. Na każdy kilogram kiełbasy daję go 3 g, czyli 3 g razy 5 kg to jest 15 g. Czas na kolejny składnik, to jest czosnek. Ja używam taki czosnek granulowany. Na każdy kilogram daję 3 g, tutaj będzie 15 g. I ten czosnek, zobaczcie jak fajnie wygląda. Jest taki niedrobno mielony. I też ten czosnek dzielę mniej więcej porówno. Teraz ja te przyprawy wymieszam i odstawię do lodówki na 12 godzin. Wy, jak nie macie czasu, możecie to pominąć. Ja często gęsto pomijam ten etap, chociaż zauważyłem, że jeśli te mięso poleży troszeczkę w lodówce, przejdzie bardziej tymi przyprawami, tą solą. Ten smak kiełbasy jest taki bardziej wyrazisty. Mniej więcej równo sobie rozprowadzę ugniotę, żeby wypuścić z niego powietrze. I tak jak mówię, trafia to mięso do lodówki na całą noc, do jutra. Mięso schabowe na kiełbasę schabową stało 12 godzin, może trochę więcej, przez noc. Teraz dolewam do niej 10% zimnej wody i tak w każdej kiełbasie najpierw będę mieszał mięso chude, żeby wypuściło klej. Ten schab musi wypuścić klej, żeby tą kiełbasę skleił. Całą resztę tłustego zmieszam na końcu. Tak, zobaczcie, wyrobione mięso musi tak dokładnie wyglądać jak te, czyli te kawałeczki mięsa muszą być ładnie wtopione w tą masę mięsną, drobno zmieloną i proporcje tych mięs grubo i drobno mielonych muszą być naprawdę zachowane. Wtedy ta kiełbasa nie będzie się rozpadała i w przekroju te kawałeczki będą fajnie widoczne, szczególnie, że dzień wcześniej były zasolone. Jelita wymoczone, ja moczę około godziny w ciepłej wodzie. Teraz te jelita musicie sobie przelać, o taką bańkę zrobić z wody. I te jelita przelane, ale lepiej się nadziewają. Do nadziewarki musicie to sobie tam mocno upchać, to mięso, żeby wypuścić powietrze. Żeby ta kiełbasa nie była z powietrzem. Wypuszczam troszeczkę tego mięsa, farszu. O tyle. To będzie smarowało mi jelito od środka. Nasmarowane jelito. Zobaczcie, jak ładnie wchodzi nalejek. Musicie sobie troszeczkę, tak jak wam mówiłem, wypuścić tego mięsa. Ja często gęsto nie wiążę. Zobaczcie. Zostawiam tu taką końcóweczkę. I nadziewam. Jelito akurat jest takie cieńsze troszeczkę.
Aby tak. I koniec. I pyszna kiełbasa schabowa. Nabita, nadziana, wielita. Ląduje teraz na kije do osadzenia na jakieś godzinkę, 2 i trafi do wędzarni. Zapach w całym domu się roznosi tej kiełbaski. Teraz osusza się z 5 kg takiej bardzo chudziutkiej, soczystej kiełbasy z samego schabu. Taka typowo kiełbasa schabówka. Naprawdę nie jest sucha, soczysta. Naprawdę polecam bardzo tą kiełbasę. Bardzo szybko ją się wykonuje. Łatwa. A powiem wam, smak naprawdę rewelacyjny. Musicie koniecznie ją spróbować. Teraz idzie do osuszania, do rozgrzanej wędzarni. I tak będzie się osuszała około 40 minut w temperaturze 50-60 stopni, takim ciepłym powietrzem. Czyli takim bezdymnym, ciepłym powietrzem osuszamy. Najlepiej jak jest sam żar. Wtedy nie ma dymu, a ciepłe powietrze osusza nasze wędzonki. Zobaczcie, kiełbasa schabowa już się osusza. Temperatura wędzarni około 50 stopni. Uchylone drzwiczki i otwarte wszystkie lufty. Musi być dobry przepływ powietrza, żeby ta kiełbasa najpierw się osuszyła. Była taka suchutka. Dopiero później ją można wędzić typowo dymem. Kiełbasa schabowa to delikatna, bardzo delikatna w smaku kiełbasa i nie chcemy jej zepsuć, żeby po prostu była kwaśna, niesmaczna. Tak będziemy ją ususzali. Bardziej możecie pozamykać szczelnie tej wędzarni. Przy osuszaniu te drzwiczki powinny być uchylone. I temperatura, nie wiem czy będziecie widzieli, powinna być jakieś 50-60 stopni. Samym, zobaczcie, ciepłym powietrzem, bez dymu. Zobaczcie, jak obsychają kiełbasy. Patrzcie, jaka z nich para idzie. To nie jest dym z wędzarni, zobaczcie, tylko para. Te kiełbasy, w ogóle wędzonki wszystkie muszą zawsze odparować troszeczkę, obeschnąć. Jak para nie wychodzi z osłonek, z wędlin, w temperaturach 60 stopni, cały przepływ powietrza z wędzarni i tak około 40 minut, może pół godziny wystarczy jak cieńsza kiełbasa. Nie mogą się wędzić, jak są te kiełbasy po prostu mokre. Jak one się świecą, one są cały czas mokre, aż aparat zaparował. Minęło pół godziny. Zobaczcie, jakie te kiełbasy są suchusieńkie. Zobaczcie w dotyku, jak papier. Osuszał się około pół godziny. Dobre osuszanie jest wtedy widoczne, jak ta kiełbasa nie zmienia koloru. Jest dalej taka praktycznie jasna, jak przed sadzeniem. Teraz taką suchutką, wygrzaną, cieplutką kiełbaskę będzie łatwiej uwędzić. Dokładamy drewna właściwego do wędzenia i puszczamy dym. Ja mam zwykłą, tradycyjną wędzarnię, także muszę wrzucić dużego klocka, suchego przede wszystkim, bo wędzimy suchym drewnem i jakieś 1,5 do 2 godzin. Tak wyglądają u nas kiełbaski. To jest kiełbasa schabowa. Zobaczcie. Po pół godziny wędzeniu często, gęsto obracam swoje te kije. Zobaczcie, żeby równo się uwędziły, bo jeśli macie wędzarnię z bocznym paleniskiem, wiadomo, że zawsze ta lewa strona, czy prawa, w zależności od której macie te palenisko, tak, będzie zawsze bardziej dogrzana. I od strony, wiadomo, paleniska, on będzie zawsze łapał
bardziej kolor, temperaturę. Gdzie teraz jak pod spodem, gdzie jest biała, taka niezłapana, niedowędzona. Taką kiełbasę pamiętajcie, żeby nie parzyć. Temperatura wędzenia maksymalnie 60 stopni, to naprawdę jest tak dosyć wysoko, żeby, nie wiem, nie utrzymać tej wysokiej temperatury, bo te kiełbasy są takie opieczone, suche w środku. Żeby ona była taka bardzo soczysta, naprawdę trzeba pilnować tych temperatur. I tak już wyglądają te nasze kiełbaski. Kiełbasa schabowa. Wędziliśmy ją około 1,5 godziny. Mam nadzieję, że już jej wystarczy. Jest taki już fajny kolorek. Wędziłem, tak jak zwykle, drewnem czereśniowym. Troszeczkę buka dołożyłem też. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Także tak śmiateńką kiełbaskę wyciągamy. Kiełbasa schabowa z takimi kawałeczkami mięsa. Zobaczcie, pięknie wygląda. %100% schabu. Żadnego innego mięsa. Koniecznie ten przepis musicie u siebie wypróbować. Smakuje naprawdę rewelacyjnie. Taka bardzo soczysta. Nie jest sucha. I bardzo delikatna w smaku kiełbasa. Zobaczcie, jaka to jest kiełbasa. Fajnie. Takie jest pyknięcie kiełbasy. I można ją tam kroić. Kolejne miejsce. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo łatwy przepis. I zapraszam wszystkich na kolejne moje filmy. Do zobaczenia. Cześć.